Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj mam dla was gierkę, z którą miałem już naprawdę sporo przebojów. Mianowicie chodzi o Kingdom Come Deliverance 2. Jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, że ja z tą grą miałem sporo przebojów. Próbowałem ją załatwić przed premierą, próbowałem ją załatwić na premierę do recenzji. Nie udało się. Ja w końcu ten tytuł ostatecznie właśnie kupiłem prywatnie, normalnie w pudełku. No i ja osobiście wtedy uważałem, że nie ma już sensu robić chyba recenzji tej gry, no bo już jest dużo czasu po premierze. Ale spytałem was, co na ten temat sądzicie i ku mojemu zaskoczeniu w ankiecie na YouTubie napisaliście: kurde, Godlike, bierz się do roboty, rób tą recenzję, my czekamy na tą recenzję, nieważne, że minęło już trochę czasu. Także no, wziąłem się do roboty. Dzisiaj będziecie mogli właśnie podziwiać owoc mojej pracy, czyli recenzję Kingdom Come Deliverance 2. Ja przyznam, że była to dość trudna recenzja, bo ta gra nie jest tak super wspaniała, jak ją tam opisują w internecie. Ma parę baboli. Mi się wydaje, że jednak wam się spodoba i zapraszam was serdecznie na recenzję Kingdom Come Deliverance 2. Na początek tradycyjnie powiedzmy sobie parę słów o samej grze. Kingdom Come Deliverance 2, tak jak sama nazwa wskazuje, jest to bezpośrednia kontynuacja wydarzeń z pierwszej części gry. Ponownie akcja dzieje się w średniowiecznych Czechach, ponownie wcielamy się w Henryka, czeskiego bękarta, pewnego szlachcica, który tym razem już mocno zmężniał i mocno wydoroślał w stosunku do pierwszej części gry. Kingdom to jest taka gra RPG, która w dużym stopniu stawia na realizm oraz historię. Nie znajdziemy tutaj żadnych elementów fantazy, typu tam orki, smoki, jakieś tam czary. Tutaj wszystko jest realistyczne. Do tego w grze zawarto też sporo takich ciekawych, realistycznych mechanik. Musimy jeść, musimy co jakiś czas odpocząć i musimy się też umyć, bo inaczej inne postacie zwrócą nam uwagę, że śmierdzimy. W samym tytule dowiemy się też dużo o życiu przeciętnego mieszkańca średniowiecznych Czech. Podzielmy sobie tą recenzję na kilka części, a będą to świat gry i eksploracja, fabuła oraz zadania, a na końcu powiemy sobie o walce. I zaczynajmy. Prezentowany świat jest w grach bardzo ważną rzeczą. Żeby był ciekawy, powinien być też odpowiedniej wielkości, ale przede wszystkim powinien się wyróżniać czymś na tle innych gier. No i tutaj od razu powiem wam, że twórcy studia Warhorse natrafili tutaj na sporą przeszkodę. Przecież ten Kingdom Come ma stawiać na historyczność i na realizm, tak? Także stworzenie takiego interesującego świata, który się czymś wyróżnia i jednocześnie jest historycznie zgodny, jest dużo trudniejsze niż jakiegoś tam wymyślonego fantasy, nie? Tutaj mogę was uspokoić. Na szczęście czeskim deweloperom jak najbardziej to się udało. Zacznijmy może od samej mapy. W grze mamy do dyspozycji dwa regiony. Tak z pamięci powiem, że na każdym z tych regionów gdzieś tak jest, no nie wiem, od 6 do 10 wiosek, kilka zamków, no i jedno większe miasto. Pewnie teraz czekacie, aż będę wymieniał kolejne miejscowości, co tam na tych mapach jest. A tu niespodzianka, to już wszystko. No pewnie niektórzy z was są teraz zdziwieni, ale jak to? Deweloperzy zapewnili na mapie taką niewielką ilość miejscowości, niewielką ilość miasteczek i wsi? No jak najbardziej i powiem wam, że to był właśnie strzał w dziesiątkę. Twórcy tutaj zrobili dokładnie to samo, co w pierwszej części gry, czyli zamiast na wielkość świata gry, postawili na jego jakość i to widać od samego początku. Na mapach mamy całe mnóstwo interesujących punktów, zakopanych skarbów, to aż chce się odkrywać. Tam niemal każdy metr kwadratowy tego świata w Kingdom Come zawiera coś ciekawego do odkrycia. Powiem wam, że grając w tego Kingdom Come'a czuję się trochę tak jak w kultowym już Gothicu, pod względem eksploracji właśnie. W tym legendarnym Gothicu, dosłownie jak się wyszło z miasta, każdy centymetr mapy miał coś ciekawego do zaoferowania, coś tam było ukrytego, coś było wartego odkrycia i tutaj też tak jest. Taki prosty przykład. Jak jechałem koniem, to widziałem taki most. No wydawałoby się, że taka rzecz pospolita w grach, po prostu most, no nie? We większości gier po prostu byście przejechali tym mostem, byłaby tam jakaś droga, byście jechali, nic by się nie działo, nie? W Kingdomie natomiast, jak przejedziecie tym mostem, to traficie na bandytów, którym możecie albo uciec, albo ich skopać. A jeżeli chcielibyście ominąć bandytów, bo się ich boicie, to możecie przejechać na przykład obok mostu, no i się okaże, że pod tym mostem siedzi sobie taki menel i sprzedaje kradziony towar. W ten sposób możecie poznać fajnego handlarza. Zobaczcie tutaj różnicę. W takim Assassinie Odyssey, w promieniu kilometra od tego mostu, pewnie nie byłoby kompletnie nic.
Tutaj na przestrzeni kilkudziesięciu metrów macie już kilka ciekawych rzeczy. Macie śmiertelne zagrożenia, na które musicie zareagować. Macie nową postać, która może się wam przydać. I do tego jeszcze powiem, że przy tym moście był jeden fajny sekret. To właśnie sprawia, że ta mapa w Kingdomie, pomimo że jest mała, jest wprost wykonana perfekcyjnie. Świetnie zrobiono też sam świat tytułu. Niczym właśnie w Red Dead Redemption 2, podróżując po świecie gry, bez przerwy będziecie trafiać na jakieś losowe wydarzenia, na jakichś bandytów, kobiety potrzebujące pomocy, wędrownych mnichów i tak dalej. Tego jest całe mnóstwo, dzięki temu świat w tej grze praktycznie nigdy się nie nudzi. Czuć, że ten świat jest nie tylko interesujący, ale przy okazji jest żywy. Naprawdę fajnie wykonano też takie dodatkowe mechaniki, o których ja już wcześniej mówiłem. Jest to jedna z niewielu gier, gdzie wy naprawdę musicie myć swoje ciuchy, bo jak wejdziecie do zamku i zagadacie do szlachcica w takim śmierdzącym stroju, to po prostu każe wam wypieprzać. I to nie jest tylko jedyny przykład. Takie mechaniki są dosłownie w całej grze. Jeżeli weźmiecie kowadło, chcecie wykuć jakąś broń, to naprawdę musicie wziąć tą stal, wsadzić ją do tego pieca, podgrzać i potem naprawdę uderzać w nią młotem. Jeżeli chcecie naostrzyć broń, to naprawdę bierzecie ten miecz i trzymacie przy kole polerskim. To wcale nie jest takie łatwe. Na szczególną uwagę tutaj zasługuje jeszcze jedna rzecz. Pamiętacie może, jak wspominałem, że ten tytuł stawia na realizm, tak? Podczas eksploracji, podczas rozmów z postaciami, gdy poruszamy jakieś tam tematy typowe dla średniowiecza, jak na przykład szlachta, jak na przykład kościół i tak dalej, to w naszej encyklopedii w grze pokazują się wpisy na ten temat i to nie są tylko takie wpisy z gry wyjaśniające, o co chodzi, tylko to jest taka encyklopedia wyjaśniająca, jak w średniowieczu było naprawdę na ten temat. Zrealizowano to w takiej bardzo przystępnej formie i naprawdę jest to naprawdę ciekawe. Można się tutaj dużo dowiedzieć z tej encyklopedii o tym, jak kiedyś ludzie żyli, jak to życie się różniło od naszego. No i nie, to nieprawda, że 40-letni facet w średniowieczu to był już staruszek. Ale niestety nie ma róży bez kolców, widzowie. Nawet tak interesujący tytuł z takimi fajnymi mechanikami potrafi mieć kilka sporych wad. Pierwsza wada to są bugi i błędy. Z reguły ja o tym mówię później, przy okazji grafiki, natomiast tutaj tych bugów i błędów było tak dużo, że warto o tym powiedzieć już teraz, bo to tą eksplorację psuje. W mojej rozgrywce na patchu 1.1 tych niestety bugów było całe mnóstwo. Od mniejszych w stylu tam blokujących się NPC-ów w ścianach, był nawet jeden taki, który się kręcił jak kurczak narożnie właśnie w ścianie, po mnóstwo irytujących błędów związanych z systemami kradzieży, z systemem reputacji. Niestety wielokrotnie w grze dochodziło do takich poważnych błędów, gdzie ktoś mnie się czepiał na przykład o kradzież jakiegoś przedmiotu, podczas gdy ja w ogóle nic nie zrobiłem. I nie, tutaj mogę zapewnić, że nie było to związane z takim dość rozbudowanym systemem występów w tej grze, to po prostu był kolejny błąd. Miałem też jeden krytyczny błąd, który o zgrozo nie jest jeszcze załatany w grze, na który narzeka też mnóstwo osób w internecie, bo może nam zniszczyć całą rozgrywkę, jeżeli się na niego natkniemy. W tytule mamy taki system szybkiej podróży, tam możemy się przemieszczać między lokacjami, to czasami na naszej drodze spotkamy bandytów. Problem polega na tym, że w jednym miejscu, to jest konkretnie pomiędzy Seminem a Żelejowem, zaczepiają nas bandyci i oni nas próbują zaatakować, natomiast w grze oni są wpisani jako mieszkańcy jednej z wsi. Jeżeli będziemy się bronić i ich zabijemy, to dostaniemy gigantyczną karę do reputacji. Taką, że nikt nie będzie chciał z nami handlować, wszyscy będą nas traktować jako mordercę. Do tego w grze jest jeszcze taki specjalny atut, który można wykupić, że nasza reputacja się rozprzestrzenia na inne miejscowości. Jeżeli teraz natraficie na ten błąd i macie ten atut, to macie już przerąbane. No niestety deweloperzy, gdy robi się takie zaawansowane systemy reputacji, różne mechaniki, to trzeba je bardzo dokładnie przetestować, bo jeżeli dojdzie do takiego błędu, jaki mi się właśnie przytrafił, to nie dziwię się, jeżeli ktoś z was po takim czymś tą grę porzuci. Ja akurat miałem farta, że szybko się kapnąłem, że coś jest nie tak, że nagle mi ta reputacja spadła, ale jeżeli bym tego nie zauważył, to miałbym naprawdę przerąbane. Oprócz tego ja mam jeszcze o tej gry jeden duży zarzut, natomiast o nim powiemy sobie jeszcze za chwilę. Teraz przejdźmy do fabuły i zadań. No i jeżeli graliście w pierwszą część gry, czyli w pierwszego Kingdom Come'a, to pewnie pamiętacie, że ta fabuła była tam, no, całkiem niezła, natomiast bez rewelacji. Świetne były natomiast questy poboczne. Jak jest natomiast w dwójce? No tutaj powiem wam prosto z mostu, że jest jeszcze lepiej. Powiedziałbym, że jest niemal perfekcyjny.
Ponownie mamy tutaj więc świetne questy poboczne z takimi wieloma fajnymi postaciami, czasem naprawdę trudnymi wyborami. To jest niewątpliwie duży plus tej gry. Natomiast w tej części z przyjemnością donoszę, że twórcy dopracowali też fabułę główną, która jest znacznie ciekawsza, chociaż przyznam, że nie od razu. Na początku gry dostajemy taki trochę przydługi i w sumie dość kiepski prolog, który powiem szczerze jest po prostu nudny, tak? Do tego wpleciono tam takie paranormalne wstawki ocierające się o sny, które do tej gry kompletnie, totalnie nie pasują. Na szczęście po tym gównianym prologu jest już tylko lepiej. Mamy mnóstwo fajnych questów, a fabuła poza tym, że jest całkiem długa, to też ma mnóstwo ciekawych wątków, nie tylko takich politycznych, ale też są wątki obyczajowe. Na deser mamy też całe mnóstwo intrygujących postaci. W tym tytule spotykamy nawet Jana Žižkę, to jest czeski bohater wojenny, którego mogliście znać chociażby z serii Age of Empires 2, no i taki fajny smaczek dodaje jeszcze temu tytułowi autentyczności. Do tego dochodzi też konstrukcja samych zadań. Powiem wam krótko, to jest gra, która nie traktuje was jak debili. Tutaj przy większości zadań musicie naprawdę samodzielnie myśleć. Taki prosty przykład. Dostajecie w pewnym momencie zadanie, żeby opatrzyć rannych, nie? No i we większości gier musielibyście podejść do jakiegoś ziomeczka, użyć bandaża, no i już gotowe, nie? Natomiast tutaj, jak podejdziecie do chorego, to musicie go własnoręcznie zbadać, wypytać go, co go boli, czy ma gorączkę, czy ma złamaną nogę i tak dalej, i tak dalej. I do tego musicie zastosować odpowiednie leczenie w odpowiedniej kolejności. Musicie wiedzieć, czym odkazić ranę, jak sobie radzić z krwotokiem wewnętrznym i tak dalej, i tak dalej. Do waszej dyspozycji też jest pani lekarka, która wam to wszystko wytłumaczy i wam pomoże, ale to musicie już zrobić sami. Jeżeli tej lekarki nie posłuchacie albo coś spieprzycie, to wasz pacjent może nawet umrzeć. To wszystko pokazuje, że jest to tytuł dla dużych chłopców albo dla dużych dziewczynek, bo takich gier, gdzie przy zadaniach trzeba naprawdę myśleć, jest na rynku mało, jak najbardziej myślę, że warto to docenić. No i po tym wszystkim by się wydawało, że ten Kingdom Come 2 to jest po prostu zajebista gierka. Niestety jest jedna rzecz, która ten tytuł bardzo, bardzo skutecznie psuje. Nie są to wspomniane już błędy, a coś innego. Chodzi mi tutaj o balans gry i o ekonomię. Powiem wam tutaj prosto z mostu, jest mi bardzo przykro, że ten aspekt gry jest tak spierdolony, bo psuje to wrażenia z całego tego tytułu. Dawno nie grałem w grę, gdzie balans byłby tak spieprzony, no jest koszmar. Źle wykonano tutaj zarówno początek gry, zarówno środek gry, jak i zresztą jej koniec. Najbardziej spierniczony jest sam początek. Tutaj wzorem jedynki na samym początku gramy takim gołodupcem, który tam musi gdzieś zarobić kasę, zdobyć lepszy ekwipunek. Problem jednak polega na tym, że żeby wykonać zadania na początku, trzeba albo walczyć, albo posłużyć się umiejętnościami. Od razu wam mówię, że na początku obydwa warianty są wyjątkowo trudne, bo albo dostaniecie w pierdol, albo testy umiejętności wam się nie udadzą, bo macie je za niskie. Szybko się okazuje, że jedyne co na początku możecie zrobić, to albo robić mikstury, tutaj się wzbogacicie szybko, albo kraść i tutaj się wzbogacicie jeszcze szybciej. I to na tyle szybko, że będziecie zaraz strasznie bogaci. Powiecie, no dobra, może na początku jest specjalnie tak właśnie strasznie ciężko, żeby przyzwyczaić graczy, że ta gra będzie trudna, nie? Otóż nie. Na samym początku gry jest wam cholernie trudno, natomiast gdy pogracie jakieś tam 8-10 godzin, nagle wszystko robi się bajecznie łatwe, wy będziecie dosłownie tonąć we forsie. Wiecie dlaczego? Bo ekonomia tej gry jest po prostu koszmarem. Tutaj forsę można zarobić po kilku godzinach w bajecznie prosty sposób, a umiejętności podbić do takiego poziomu, że nikt wam nie podskoczy, zrobicie dosłownie wszystko. W połowie gry ja wam powiem, może nawet przed połową tej gry, ja byłem tak cholernie bogaty, tak cholernie mocny, że absolutnie nie czułem już żadnego progresu w tej grze. Czułem się, jakbym widział już tutaj totalnie wszystko, nikt mi nie mógł podskoczyć i powiem wam, że rzeczywiście nikt mi nie podskoczył. Także mamy tutaj mnóstwo świetnych zadań, mamy tutaj mnóstwo fajnej eksploracji, ale przez to, że ekonomia i balans są totalnie spieprzone nawet w porównaniu do pierwszej części gry, to te zalety potrafią zblednąć. W tej pierwszej części ja wam powiem, że czuło się ten progres, że stajemy się coraz mocniejsi w toku gry, że możemy sobie pozwolić na więcej. To było piękne, to też wyniosło kultowego Gotika do statusu gry legendy,
Natomiast tutaj w dwójce dojdziemy do połowy tej gry i my mamy już praktycznie wszystko. Zostaje nam tylko fabuła, która jest fajna, no nie powiem, tak jak mówiłem, ta fabuła jest spoko. Natomiast fabuła to jest tylko jedna z części takiej gry. Przez ten kompletnie schrzaniony balans nie chce się robić nawet tych fajnych zadań pobocznych, nie chce się eksplorować, no bo w sumie po co, tak? Skoro atakujący nas bandyta dziwnym trafem ma ekwipunek za 4000 zł, który wystarczy z niego zdjąć, sprzedać, macie na najlepszego konia w grze, no to coś tutaj jest mocno nie halo, jest to kompletnie spieprzone. A skoro już o zabijaniu wspomniałem, to przejdźmy do walki. Ta w stosunku do pierwszej części gry doczekała się zmian, teraz jest niewątpliwie łatwiejsza, przez co robi się też trochę nudna. Generalnie od samego początku walczy się fajnie, czy to buzdyganem, czy mieczem, mamy też łuki i kusze. Zadawanie ciosów jest fajne, blokowanie tarczą też jest spoko. Walka też nie jest taka super prosta, tam niewiele trzeba, żebyśmy zginęli. Zbroja tutaj jest bardzo ważna, to jest spoko. Natomiast po jakimś czasie zauważycie, że ta walka jest dość schematyczna. Głównie z tego powodu, że przy użyciu tarczy mamy tutaj możliwość parowania oraz riposty. Niestety ponownie mamy tutaj problem z balansem, bo to parowanie i ta riposta jest tak bajecznie łatwe, że robi się to po prostu bez żadnego wysiłku. Powiem wam, że ja mam nieodparte wrażenie, że w jedynce było tutaj sporo trudniej. Ja nie wiem dlaczego tutaj to jest takie strasznie łatwe. Także walki buzdyganem na przykład czy młotem w dużej mierze wyglądają tak, że robimy po prostu parowania i riposty cały czas do usranej śmierci, aż któryś z nas się potknie, no i wtedy możemy go zabić. Jeżeli natomiast macie miecz, to możecie użyć tak zwanego Master Strike. Jest to taki niemożliwy do zablokowania atak i też nie jest to specjalnie trudne. To generalnie byłoby, jeżeli chodzi o walkę, na tyle. W walce albo parujemy i robimy riposty, albo robimy ten Master Strike, no i po prostu wygrywacie. Nadal walczy się fajnie, ale to jest po prostu trochę mało, to jest proste, tak? Ta gra się prosi, żeby wprowadzić tutaj jakieś utrudnienia, jakieś takie małe okienka na parowanie, na jakiś super cios. Tutaj jest tak naprawdę łatwo zrobić te dwie mechaniki, że my pokonamy nimi każdego przeciwnika. Oczywiście nie jest tak, że my tylko klikamy i wygrywamy od razu, tak? Nadal coś tam trzeba robić, trochę trzeba myśleć, ale też nie za dużo. Twórcy mieli tutaj szansę, żeby ten system walki mocniej rozbudować, trochę go ulepszyć, a niestety z tej szansy nie do końca skorzystali. No i ostatnia rzecz, o jakiej sobie powiemy, to jest sama grafika. Tutaj przy okazji wspomnę, że ja ten tytuł ogrywałem na PlayStation 5 Pro i grafika, jak mogliście już zauważyć, stoi tutaj na naprawdę wysokim poziomie. Z przyjemnością donoszę, że jest tak przez całą grę. Twarze postaci są świetnie wykonane, krajobrazy wyglądają genialnie, aż chce się naprawdę jeździć po tym świecie, chce się go odkrywać, bo jest przepięknie wykonany. Znakomite wrażenie robią też lasy, które są wyjątkowo realistyczne. Jak się wejdzie do takiego lasu, to naprawdę wydaje się, że jesteśmy gdzieś w polskim, prawdziwym lesie. Wygląda to świetnie. Do tego obraz w grze jest naprawdę ostry, rozdzielczość jest wysoka, co w dobie tych obrzydliwie wyglądających gównogierek na Unreal Engine 5 zasługuje na spore uznanie. Praktyczne jedynie do czego mógłbym się przyczepić w kwestii grafiki, w kwestii wydajności, to jest takie dziwne migotanie cieni, które czasami widać na tarczach postaci i okresowo zdarzają się takie dziwaczne przycinki. To chyba są jakieś bugi, bo one się nie zdarzają często, to jest tylko bardzo, bardzo rzadko, także można na to przymknąć oko. Do tego zresztą was zachęcam, bo przez 99% czasu, jak będziecie właśnie grali w ten tytuł, z grafiki będziecie bardzo zadowoleni. Na deser wam powiem, że na PlayStation 5 Pro otrzymujemy 4K skalowane przy użyciu PSSR oraz do tego 60 FPS. Obraz jest ostry, grafika jest piękna, a tytuł działa sprawnie. Tak to się robi i bardzo się cieszę, że Kingdom Come 2 tak właśnie wygląda. Jeżeli obejrzeliście całą tą recenzję, no to wiecie już, że ocena tego tytułu nie mogła być łatwym zadaniem. Z jednej strony otrzymujemy genialne questy, mamy przepięknie wykonany żywy świat, który aż chce się eksplorować. Z drugiej strony mamy sporo licznych błędów, a ekonomia i balans gry po prostu wołają o pomstę do nieba. Ten ostatni element wykonano dużo słabiej niż w jedynce. Było mi naprawdę cholernie trudno ocenić tą grę,
Szczerze mówiąc, nadal nie jestem do końca pewien, czy powinienem tutaj wystawiać 8,5 czy też 8. Wziąłem jednak pod uwagę całokształt, wziąłem pod uwagę fakt, że otrzymujemy tutaj świetny świat, mamy naprawdę fajną fabułę, mamy piękną grafikę, dlatego też zdecydowałem się jednak na tą opcję. Kingdom Come Deliverance 2 to jest w sumie taki trochę diament z taką bardzo dużą skazą. Gdzieś tam na boku ten diament pięknie błyszczy, jeżeli na niego patrzymy wprost, natomiast jak go już obrócimy gdzieś tam pod kątem, to widać, że ta skaza jest duża, widać, że ma ta gra sporo mankamentów. Kingdom Come Deliverance 2 zakupicie za około 300 zł w cyfrze i około 270 zł w pudełku. Myślę, że ta cena jest uzasadniona, bo jest to naprawdę fajna gierka, choć przy okazji ostrzegam, że ten tytuł nadal ma sporo problemów technicznych oraz z balansem. Jeżeli Wam to nie przeszkadza, liczycie na fajną gierkę, bierzcie ją od razu, w innym wypadku poczekałbym troszeczkę jeszcze na patche, które ją poprawią. A Wy dajcie znać, czy graliście w Kingdom Come Deliverance 2 albo w pierwszą część gry i jak ją oceniacie. Czekam na Wasze komentarze i zawsze chętnie z Wami podyskutuję. Dziękuję Wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam Was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nie pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub od lajka. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez Waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki Wam bardzo i do zobaczenia niebawem.